Pod koniec XVIII wieku we Francji stawało się coraz bardziej jasne, że dojdzie do konfrontacji między szlachtą i duchowieństwem, a trzecią warstwą, którą byli chłopi i miejskie pospólstwo. Katolicki duchowny, Emmanuel Joseph Sieyès zaprezentował się jako rzecznik tych drugich, domagając się swobód politycznych od króla Ludwika XVI. Sieyès, który uznał trzecią władzę za właściwy naród, był później członkiem Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowego i należał do paryskiej Loży Dziewięciu Sióstr. Był to pierwszy przypadek w Europie, gdy mason aktywnie uczestniczył w zamieszaniu związanym ze zbliżającym się zamachem stanu, a nawet go współpropagował. Inny brat z loży, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, liberalny biskup Autun, który został przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego w 1790 roku, był podobnie jak Sieyès, członkiem Estote General, którego zgromadzenie Ludwik XVI otworzył 5 maja 1789 roku w celu podjęcia decyzji o reformach. Amerykański dziennikarz Jim Marrs napisał o tym w swojej książce Secret Rules. W Estote General, które liczyło 605 deputowanych, było tymczasem 447 braci lożowych. W sumie we Francji było wówczas 629 lóż, z czego 65 w samym Paryżu. Dla trzeciej władzy konwencja była całkowitym sukcesem. Z kolei Józef, książę Orleanu i Chanté, który później nazwał się Philippe Égalité, został wielkim mistrzem Grande Loge de France, dołączył do Filipa II wraz z 47 deputowanymi szlachty. Inny mason, astronom Jean-Sylvain Bailly, podobnie jak Sieyès, członek loży Les Nuptiors i późniejszy przewodniczący Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowego, oświadczył, że zgromadzony naród nie przyjmuje żadnych rozkazów. Ludwik XVI w końcu ustąpił i nakazał pozostałym również dołączyć do Zgromadzenia Narodowego. W lipcu 1789 roku aktywnie interweniował inny, znacznie bardziej radykalny mason, publicysta i prawnik Camille Desmoulins, który wezwał lud Paryża do wzięcia broni. Ostatecznie 14 lipca 1789 roku miał miejsce słynny szturm na Bastylię. Około 8000 Paryżan obległo twierdzę. Międzynarodowa encyklopedia masońska podaje, że na czele mas stanął młody brat z loży Desmoulins. Po szturmie na twierdzę paryscy elektorzy trzeciej dzielnicy utworzyli tymczasowy rząd miejski. Wśród nich był Marie-Joseph Moutier, markiz de Lafayette, który przejął dowództwo wojskowe i stał się kolejną kluczową postacią rewolucji francuskiej. Lafayette brał udział w amerykańskiej wojnie o niepodległość po stronie kolonistów i został przyjęty do loży wojskowej w Morristown w 1777 roku w obecności swojego rektora, George'a Washingtona. Iskra rewolucyjna rozprzestrzeniła się z Paryża na inne części kraju, Ludwik XVI stawał się coraz bardziej królem bez władzy. W sierpniu 1789 roku Zgromadzenie Narodowe przyjęło Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, przesiąkniętą duchem masońskim, a jesienią 1791 roku ogłoszono nową konstytucję. Wcześniej Lafayette, ówczesny dowódca paryskiej Gwardii Narodowej, jako pierwszy złożył przysięgę na wierność narodowi podczas Święta Jedności i Pojednania Narodowego 14 lipca 1790 roku. Na tak zwanym ołtarzu ojczyzny. Mason Banet, rzecznik konwentu Grand Orient de France, złożył mu hołd w 1904 roku, mówiąc: to nasz brat de Lafayette jako pierwszy przedstawił projekt Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela w celu utworzenia pierwszego rozdziału Konstytucji. W dniu 25 sierpnia 1789 roku została ona ostatecznie przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe, w skład którego wchodziło ponad 300 masonów. Było tak, ponieważ tekst nieśmiertelnej Deklaracji Praw Człowieka był długo wcześniej omawiany w loży, a następnie ustanowiony. Mason Banet zachwycał się, że w naszych świątyniach po raz pierwszy podkreślono motto, dotychczas nieznane ludziom, liberté, égalité, fraternité. I otwarcie mówił o tym, kto stał za działaniami rewolucyjnymi. Cytuję: nasiona przewrotu szybko wykiełkowały w tym wybranym kręgu. Nasi słynni bracia masoni dopełnili rozwoju intelektualnego, przygotowali nowy wiek. Towarzystwa polityczne po raz pierwszy pojawiły się we Francji w okresie przewrotu. Najbardziej znanym i najskuteczniejszym było Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji, założone w 1790 roku. I znane później jako Klub Jakobinów. Innym było Stowarzyszenie Cordeliers. Tutaj na scenie pojawili się trzej bracia z loży,
którzy mieli zradykalizować wydarzenia w dłuższej perspektywie, prawnicy Camille Desmoulins i Georges Danton oraz lekarz i późniejszy dziennikarz Jean-Paul Marat. Sytuacja stawała się coraz ostrzejsza w wyniku agitacji kordelierów i jakobinów. Rzecznikiem tych ostatnich był de Robespierre oraz dziennikarz i wolnomularz Jacques-Pierre Brissot, który wzywał do wojny przeciwko kontrrewolucyjnym mocarstwom Austrii i Prus. Miał też nadzieję, że wzmocni to również wojnę ludową w kraju. Dokładnie tak się stało po tym, jak Ludwik XVI wypowiedział wojnę obu państwom. W dniu 9 sierpnia 1792 roku rozpoczęło się gwałtowne powstanie przeciwko Ludwikowi XVI, w wyniku którego król został obalony i zabrany przez jakobinów do wieży świątyni w Paryżu, aby oczekiwać na egzekucję, dokładnie tam, gdzie Jacques de Molay, ostatni wielki mistrz zakonu templariuszy, odbył swój ostatni spacer 500 lat wcześniej. Po ścięciu Ludwika XVI na gilotynie w Paryżu 21 stycznia 1793 roku konflikt między żyrondystami a jakobinami trwał nadal, a ci ostatni zwyciężyli. Po zamordowaniu Marata 14 lipca 1973 roku zradykalizowany Robespierre ustanowił rządy terroru. W ramach tego terroru nawet sojusznicy byli szybko ogłaszani wrogami ludu i rozstrzeliwani, jeśli nie zgadzali się z poglądami Komitetu Dobrobytu, któremu przewodził. Wkrótce prowadził prawdziwą wojnę eksterminacyjną przeciwko Kościołowi i wierze chrześcijańskiej. W międzyczasie Lafayette uciekł z kraju, a jego dawni towarzysze, tacy jak Desmoulins, Brissot, także Danton i Robespierre, trafili pod gilotynę. Ostatecznie masoni stali się ofiarami duchów, które ich powołały. Jeżeli film się podobał, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału Ukryta Prawda Starożytności, a nie ominą Cię nowe publikacje.